Zapraszamy na spacer po Zakopanem. Zaczniemy w Kuźnicach, przejdziemy przez tętniące życiem Krupówki, a na koniec wjedziemy na Gubałówkę, skąd rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Tatry. To będzie krótka, ale bardzo klimatyczna wędrówka po sercu Podhala. Stoimy w Kuźnicach, tuż przy dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Kuźnice to dziś część Zakopanego położone w dolnej części Doliny Bystrej, na wysokości około 1010 metrów nad poziomem morza, w całości na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Znajdują się w Tatrach Zachodnich pomiędzy zboczami Nosala, Krokwij i Boczania. Kuźnice wchodziły w skład dóbr zakopiańskich. Jesteśmy obok charakterystycznego budynku stacji kolejki linowej. Jego prosta, zwarta bryła, wykończona w dużej części kamieniem granitowym, została celowo wkomponowana w otaczający krajobraz Tatr. Wejście z portykiem i systemem schodów oraz podjazdów wykorzystuje naturalny spadek terenu. Dziś, podczas trwającego remontu technicznego, wagoniki nie kursują. Historia kolejki linowej zaczęła się latem 1935 roku. Budowa trwała zaledwie 227 dni. Było to rekordowe tempo jak na tamte czasy i trudny górski teren. Pierwsi turyści wjechali na szczyt 15 marca 1936 roku. W sezonie z tego miejsca codziennie wyruszają w górę tysiące osób, zarówno narciarzy zimą, jak i piechurów latem. Mimo ciszy spowodowanej remontem, to wciąż prawdziwa brama w Tatry. Miejsce, w którym historia przemysłu, architektura międzywojenna i współczesna turystyka spotykają się u stóp gór. Wokół rozciąga się plac od niedawna uporządkowany, z nowoczesnym, dwupoziomowym węzłem przesiadkowym. Na dolnej kondygnacji kursują busy i taksówki, a na górnej części dominuje przestrzeń dla pieszych. Poniżej znajduje się zespół dworsko-parkowy. Są tu pozostałości po dawnym majątku Homolatców i Zamojskich. Jest też siedziba dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz ślady po XIX-wiecznej hucie żelaza, która kiedyś działała właśnie w tym miejscu. To właśnie tu, w Kuźnicach, zaczyna się wiele najważniejszych tatrzańskich szlaków. Na Giewont, na Halę Gąsienicową, czy właśnie w kierunku Kasprowego. Historia Kuźnic sięga XVII wieku. Najstarsze wzmianki dotyczą pasterskiego użytkowania okolic. Na przełomie XVII i XVIII wieku powstał tu niewielki ośrodek hutniczy. Pierwsza wzmianka o hutach chamerskich, zwanych też chamrami, pochodzi z 1701 roku, z czasów króla Augusta II Sasa. Nazwa Kuźnice wzięła się właśnie od kuźni i hut żelaza. Rudę żelaza wydobywano w pobliskich kopalniach tatrzańskich. Prawdziwy rozkwit nastąpił w XIX wieku już od 1807 roku pod zarządem węgierskiej rodziny Homolatców. W połowie stulecia huty chamerskie były największym zakładem metalurgicznym w całej Galicji. Rocznie produkowano tu około 500 ton surówki oraz 700 ton żelaza sztabowego i blachy. Zatrudnienie znajdowało tu ponad 120 osób. W 1833 roku Homolatcowie osiedli w nowo wybudowanym dworze, a Kuźnice były wówczas bardziej rozwinięte niż sama wieś Zakopane. Po wyczerpaniu złóż rudy żelaza i kryzysie huta podupadła. W 1870 roku Homolatcowie sprzedali majątek, a w 1875 roku wielki piec wygaszono. W 1889 roku dobra zakopiańskie, w tym Kuźnice, kupił hrabia Władysław Zamojski. Zamknął zakład, uporządkował teren i zapoczątkował nową erę, ochronę przyrody oraz rozwój turystyczno-uzdrowiskowy. W dawnym budynku dyrekcji huty działała później Szkoła Domowej Pracy Kobiet, założona przez jego matkę Jadwigę Zamojską.
Przełomem stał się rok 1936. W tym roku powstała dolna stacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch, dokładnie w miejscu, gdzie wcześniej stał wielki piec. Od tego momentu Kuźnice stały się bramą do Wysokich Tatr i jednym z najważniejszych punktów turystycznych Zakopanego. Wyruszamy z parku w Kuźnicach, będącym terenem zespołu dworsko-parkowego, i ruszamy w dół aleją przewodników tatrzańskich. Z lewej strony mijamy nieczynny już zbiornik wodociągu z początku XX wieku. Jest to jeden z dwóch oryginalnych zbiorników pierwszego wodociągu Zakopanego. Został wybudowany w roku 1906. Dziś zbiornik nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, a system wodociągowy Zakopanego został wielokrotnie rozbudowany i unowocześniony. Pozostał jednak ciekawym, namacalnym świadectwem początków nowoczesnej infrastruktury miasta. Idąc dalej w dół alei, po chwili mijamy jeden z najbardziej charakterystycznych pomników Zakopanego, Prometeusz rozstrzelany. Monument z 1964 roku upamiętnia 20 Polaków rozstrzelanych w tym miejscu przez Niemców 30 maja 1944 roku. Obok stoi drewniany krzyż z napisem poświęconym tym obrońcom ojczyzny. To miejsce ciszy i pamięci. Z drugiej strony ulicy widzimy Bacówkę. Jest to miłe miejsce na odpoczynek w pobliżu strumienia. Dochodzimy do następnego ciekawego miejsca u podnóża Nosala na potoku Bystra. Stoi tu kamienna tama. Jest to obiekt skromny, ale ważny dla krajobrazu i historii Zakopanego. To zapora przeciwrumowiskowa, zbudowana z dużych bloków skalnych, która reguluje przepływ górskiej wody. Idziemy dalej aleją przewodników tatrzańskich w dół, w stronę centrum Zakopanego. Doszliśmy do skrzyżowania z ulicą Karłowicza, idziemy dalej prosto. Przechodzimy obok grającej ławeczki dedykowanej Mieczysławowi Karłowiczowi. Po kilku minutach marszu po lewej stronie pojawia się księżówka, czyli dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski. Najstarsza drewniana część budynku powstała w połowie XIX wieku. Kiedyś nazywano ją Adasiówką. W 1997 roku mieszkał tutaj papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Zakopanem. Jego pokój pozostał do dziś niezmieniony.
Aleja prowadzi dalej prosto, wśród coraz gęstszej zabudowy pensjonatowej, aż do ronda Jana Pawła II. To ważne skrzyżowanie. Stąd w lewo odchodzi ulica Bronisława Czecha, prowadząca w stronę Wielkiej Krokwi, a w prawo droga na Bystrę. Skręcamy w lewo w ulicę Bronisława Czecha. Ulica swoją nazwę zawdzięcza Bronisławowi Czechowi, wybitnemu zakopieńskiemu sportowcowi, trzykrotnemu olimpijczykowi, jednemu z najbardziej wszechstronnych narciarzy okresu międzywojennego, który zmarł 5 czerwca 1944 roku w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady w Auschwitz-Birkenau. Idąc ulicą, mijamy z obu jej stron tereny Centralnego Ośrodka Sportu, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Jest to rozległy kompleks sportowy z krytą pływalnią, nowoczesną halą widowiskowo-sportową, siłownią, salami do sportu walki, kortami tenisowymi, stadionem lekkoatletycznym i piłkarskim oraz torem łyżwiarskim. Centralny Ośrodek Sportu jest jednym z najważniejszych ośrodków przygotowań olimpijskich w Polsce. Dominującym elementem krajobrazu przy tej ulicy są jednak skocznie narciarskie. Najpierw mijamy kompleks Średniej Krokwi imienia Bronisława Czecha. Składa się on z 5 skoczni o różnej wielkości: Średniej Krokwi, Małej i Maleńkiej Krokwi, zamkniętej obecnie Malutkiej Krokwi i skoczni Adaś. Kompleks powstał w 1950 roku, a w ostatnich latach został gruntownie zmodernizowany. Dzięki pokryciu igielitem skoki możliwe są także latem. Obok znajduje się Wielka Krokiew imienia Stanisława Marusarza. Jest to największa skocznia narciarska w Polsce. Wbudowana jest w naturalny stok Góry Krokiew, a została otwarta 22 marca 1925 roku. To legendarne miejsce Pucharu Świata w skokach, Mistrzostw Świata i wielu historycznych konkursów. W czerwcu 1997 roku pod Wielką Krokwią mszę świętą odprawił papież Jan Paweł II. Turyści mogą wjechać kolejką krzesełkową na próg skoczni lub podejść tam pieszo. I jeszcze Wielka Krokiew oraz kompleks Średniej Krokwi na jednym ujęciu. Spod Wielkiej Krokwi skręcamy w ulicę Józefa Piłsudskiego. Jest to ulica szeroka, wytyczona w drugiej połowie lat 20. XX wieku, a w 1928 roku
została nazwana imieniem marszałka. Po chwili skręcamy w ulicę Szymanowskiego, a następnie w Żeromskiego. Na początku, bliżej skoczni Regli, zabudowa jest jeszcze dość luźna. Dominują większe obiekty hotelowe z lat 60. i 70., a także przedwojenne wille i pensjonaty. Pojawiają się też nowsze budynki, czasem nawiązujące do lokalnej tradycji poprzez użycie gontu czy drewnianych detali. Im bliżej centrum, tym zabudowa wyraźnie gęstnieje. Powoli przechodzimy w rejon dawnych parceli urzędniczych, spokojniejszej, willowej części Zakopanego. Tutaj przeważają indywidualne domy i pensjonaty z przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego. Wiele z nich to drewniane lub częściowo drewniane budynki o spadzistych dachach krytych gontem, z charakterystycznymi werandami, balkonami i elementami snycerskimi, będącymi dziedzictwem stylu zakopiańskiego stworzonego przez Stanisława Witkiewicza. Obok nich stoją murowane wille o bardziej eklektycznych lub modernistycznych formach. W oddali widzimy kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Jego budowę ukończono w 1991 roku. Budynek łączy formy postmodernistyczne z subtelnymi nawiązaniami do stylu zakopiańskiego. 6 czerwca 1997 roku kościół odwiedził papież Jan Paweł II, który spotkał się tutaj z chorymi oraz osobami starszymi. Idziemy dalej ulicą Żeromskiego, po chwili skręcimy w lewo w ulicę Makuszyńskiego i w prawo ponownie w ulicę Piłsudskiego. Wchodzimy już w gęstszą tkankę miejską. Zabudowa staje się zwarta, domy stoją bliżej siebie, a charakter ulic robi się bardziej miejski, choć wciąż dominują wille i pensjonaty, a nie wielkomiejskie kamienice. To typowy krajobraz południowej części Zakopanego. Połączenie historycznej willowej zabudowy z elementami stylu zakopiańskiego, obiektami z okresu PRL-u i nowszymi realizacjami. Spacerując tymi ulicami obserwujemy stopniowe zagęszczanie się miasta. Od przestronnej, sportowo-turystycznej strefy pod Krokwią, przez willowe, pełne zieleni parcele urzędnicze, aż po gęściejszą zabudowę bliższą Krupówkom. To żywa historia tego, jak Zakopane rosło. Od góralskiej osady i letniska artystów po nowoczesny ośrodek turystyczny. Przechodzimy ulicą Przerwy Tetmajera na początek ulicy Krupówki. W tym miejscu ta słynna ulica nie jest jeszcze deptakiem, jeżdżą tutaj samochody. Wchodzimy na Krupówki od strony ulicy Zamojskiego. Jest to jej górny koniec. Ulica ma około kilometra długości i prowadzi łagodnie w dół,
aż do skrzyżowania z ulicą Kościeliską. Nazwa ulicy pochodzi od dawnej polany należącej do rodziny Krupów lub Krupowskich. Dochodzimy do miejsca, gdzie ulica Krupówki rozwidla się w Aleję 3 Maja, w którą skręcają samochody. Napotykamy po drodze pomnik hrabiego Władysława Zamoyskiego. Od tego momentu Krupówki są już najsłynniejszym deptakiem Zakopanego. To właśnie Władysław Zamoyski w 1889 roku wykupił dobra zakopiańskie i następnie swoim działaniem uchronił przyrodę Tater przed rabunkową eksploatacją. Na Krupówkach, tam gdzie deptak przecina ulicę Staszica, znajduje się jedno z najbardziej rozpoznawalnych, choć bardzo niepozornych miejsc Zakopanego, którym jest drewniany mostek nad Foluszowym potokiem. To niewielki punkt na mapie miasta, ale właśnie tutaj wielu spacerowiczów robi pamiątkowe zdjęcia i na chwilę zwalnia krok w samym środku ruchliwego centrum. Obok mostku znajduje się też małe oczko wodne oraz figura górala siedzącego na głazie i czytającego tygodnik podhalański, co dodatkowo przyciąga uwagę przechodniów. Choć to miejsce nie ma charakteru zabytkowego, stało się jedną z bardziej lubianych atrakcji spacerowych przy Krupówkach. W środkowej części deptaku panuje największy ruch. Są tutaj sklepy z pamiątkami, restauracje serwujące oscypki i kwaśnicę, dorożki i uliczni muzycy. Z niektórych miejsc roztacza się piękny widok na Gubałówkę. Idziemy dalej. Widzimy, jak dawna drewniana zabudowa ustępowała miejsca murowanym kamienicom, a obok nich pojawiały się wille i budynki nawiązujące do stylu zakopiańskiego. Po drodze mijamy eleganckie witryny, kawiarnie, restauracje, ale też obiekty, które przypominają o historii miasta i jego architektonicznym dziedzictwie. To część Krupówek, która jest żywa, ruchliwa i turystyczna, a jednocześnie mocno zakorzeniona w tradycji Zakopanego. Spacerując tutaj, warto patrzeć nie tylko przed siebie, lecz także na fasady, detale i boczne przejścia, bo właśnie one najlepiej pokazują charakter tej ulicy. Dochodzimy do skrzyżowania Krupówek z ulicą Tadeusza Kościuszki. To miejsce uważane jest za centralny punkt Zakopanego. Tutaj krzyżują się główne ciągi komunikacyjne i turystyczne miasta. Krupówki to dziś przede wszystkim tętniący życiem deptak turystyczny, ale wciąż można tu odnaleźć ślady dawnego Zakopanego.
drewniane wille, kamienice z przełomu wieków i budynki związane ze stylem zakopiańskim. Tuż przy Krupówkach, nieco w głębi, wznosi się gmach główny Muzeum Tatrzańskiego. To jeden z najważniejszych budynków Zakopanego i rzadki przykład murowanej architektury w stylu zakopiańskim. Koncepcję elewacji stworzył twórca stylu zakopiańskiego Stanisław Witkiewicz. Obok muzeum stoi zabytkowy, drewniany budynek z 1883 roku. Jest to dawna szkoła przemysłu drzewnego. Ostatni odcinek Deptaku prowadzi nas do sanktuarium Najświętszej Rodziny. Ten kamienny kościół z lat 1877-1896 zamyka dolny koniec Krupówek. Wejdziemy na chwilę do tego kościoła. Kościół konsekrowano 16 września 1899 roku. Od 2016 roku nosi tytuł sanktuarium. W 1997 roku odwiedził go Ojciec Święty, dziś święty papież Jan Paweł II. Kościół otacza metalowe ogrodzenie z kamiennymi słupkami, w których umieszczono stację drogi krzyżowej oraz grota Matki Bożej z Lourdes. Wchodzimy do wnętrza kościoła. Wnętrze łączy elementy neoromańskie, neogotyckie i stylu zakopiańskiego. Centralne miejsce zajmuje ołtarz główny, barwny tryptyk z 1903 roku. Ściany nawy głównej pokryte są polichromią na temat 8 błogosławieństw w interpretacji góralskiej. Kościół w stylu neogotyckim z wąskimi oknami w stylu neoromańskim z witrażami projektu Stanisława Witkiewicza. Właśnie warto też zwrócić uwagę na witraże, rzeźbione konfesjonały i ławki oraz elementy wyposażenia zaprojektowane przez Witkiewicza. To miejsce, w którym historia Zakopanego, sztuka i duchowość łączą się w wyjątkowy sposób. Od neoromańskiej bryły po zakopiańskie detale Witkiewicza.
Wychodzimy z kościoła. Jesteśmy na ulicy Kościeliskiej. Szybko przejdziemy się jeszcze do nieodległego kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. To najstarszy kościół w Zakopanem. Ten stary kościółek to nie tylko zabytek architektury, a żywy świadek początków parafii zakopiańskiej i miejsca, w którym przez dziesięciolecia modlili się zarówno górale, jak i przyjezdni letnicy. Razem z kaplicą Gąsieniców i cmentarzem na Pęksowym Brzysku tworzy jedno z najbardziej klimatycznych i historycznych miejsc w Zakopanem. Tuż obok starego kościoła i cmentarza na Pęksowym Brzysku stoi niewielka murowana kaplica świętego Andrzeja i świętego Benedykta, zwana też kaplicą Gąsieniców. Obok jest cmentarz. Warto zajrzeć i tam, by zobaczyć charakterystyczne nagrobki. Wracamy w stronę przejścia podziemnego pod ulicą Kościeliską. Przechodzimy nim na drugą stronę ulicy i idziemy w stronę stacji kolejki na Gubałówkę. Po przejściu przez podziemne przejście i targowisko otwiera się przed nami charakterystyczny budynek stacji kolei. Wokół panuje typowy zakopiański gwar pochodzący od stoisk z oscypkami, pamiątkami i regionalnymi produktami, czy też od turystów z plecakami i wózkami. Stacja stanowi początek jednej z najpopularniejszych atrakcji miasta. Przechodzimy kilkadziesiąt metrów szlakiem pieszym, który prowadzi w górę wzdłuż torów. Obserwujemy przeszklone wagoniki kursujące w obie strony. Kupujemy jednak bilety i wsiadamy do kolejki. Wagoniki spotykają się na mijance w połowie trasy. Za chwilę będziemy na szczycie Gubałówki, jednym z najpiękniejszych punktów widokowych nad miastem. Wychodzimy z wagonika na szczycie Gubałówki. Od razu przed nami otwiera się jedna z najpiękniejszych panoram Zakopanego i Tatr. W dole jak na dłoni leży całe miasto. Kręte uliczki, drewniane wille, dachy pensjonatów i charakterystyczna sylwetka wielkiej krokwi. Dalej na południu majestatycznie wznoszą się Tatry. Najłatwiej rozpoznać Giewont z krzyżem na szczycie. Jeśli będziemy tutaj przy dobrej pogodzie, to dojrzymy nawet odległe szczyty słowackie. Gubałówka leży na wysokości około 1120-1126 metrów nad poziomem morza.
i dzięki swojemu położeniu naprzeciw głównej grani Tatr oferuje wyjątkowo szeroki i czytelny widok. To właśnie stąd wielu turystów po raz pierwszy naprawdę czyta Tatry. Od rozpoznawalnego Giewontu aż po dalsze, bardziej skaliste partie. Stoimy chwilę w ciszy, pozwalając oczom przyzwyczaić się do tej przestrzeni. Widok z Gubałówki jest tym wrażeniem, które zostanie w pamięci na długo. Przy górnej stacji kolejki na Gubałówkę od razu widać, że jest to całe małe centrum spacerowe i gastronomiczne. W tym miejscu znajdują się restauracje, kawiarnie i inne lokale. Warto podkreślić, że Gubałówka to nie tylko punkt widokowy, ale też miejsce, gdzie można na spokojnie usiąść, coś zjeść i nacieszyć się panoramą Zakopanego oraz Tatr. Dzięki temu krótki spacer wokół górnej stacji kolejki staje się nie tylko przejściem, ale też małą, pełną widoków i smaków wycieczką. Idziemy jednak dalej drogą Stanisława Zupka po grzbiecie Gubałówki. Zobaczyć dalej kolejne widoki na te same Tatry i Zakopane, ale już z innej perspektywy. Napisz komentarz pod tym filmem, daj polubienie i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz.